oraz Mateusz Lech zapraszają na komentarz dnia. Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy ponownie dzisiaj, poniedziałek 13. Słuchajcie, 3 lata. 3 lata mówiono nam ekonomia w trakcie Jak 3 wojny. lata? Od roku na tej. 3 lata. Okay. 3 lata mówiono nam ekonomia w trakcie wojny, puknijcie się tu, liczą się czołgi, liczą się rakiety, liczą się samoloty, a nie tam jakieś cyferki, Excel, pieniądze. Surowce jeszcze się liczą. Surowce, paliwa. Tak. I układy polityczne. No i co robi Putin? Putin zmienia ministra obrony i kogo bierze? To jest doktor? Doktor nauk ekonomicznych. Tak, no to jest doktor nauk ekonomicznych. Akademicki ekonomista, prawie profesor, tylko nie udało się, no, który dosyć mocno zakochany jest w sobie, tak delikatnie powiedziawszy, i w swojej wiedzy, i w swoich opiniach, i w swoich umiejętnościach. I również jest zakochany, że tak powiem, w Putinie, albo inaczej wie, jakie odpowiedzi należy udzielać, kiedy car pyta. No, dosyć osoba, my o tym mówiliśmy, nielubiana. Natomiast zanim przejdziemy, no to takie pytanie do ciebie. Jaki powód tej zmiany? Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym, abyście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, wcisnęli naciśnijcie przycisk subskrypcja. Staramy się dobić do 40 000, już naprawdę niedużo brakuje. Jeżeli oglądacie nasze materiały, a do teraz tego nie zrobiliście, bardzo, bardzo was prosimy. Jaka tego decyzja, pytasz? Może Putin miał już dość nieudolności i korupcji? No wiesz co, to musiałbym się z tobą zgodzić, bo w sumie w 2 słowach przekazałeś. Bo ja nie umiem tych materiałów takich długich nagrywać. Ja to 2 zdania mógłbym zakończyć. Korupcja, czyli te informacje, które dochodziły, że jeżeli chodzi o specjalną operację, no to można powiedzieć, jest dla wielu firm złote czasy nadeszły, tak? Złote czasy nadeszły. Warto zaznaczyć, że Szojgu od 2012 chyba? Tak, dosyć długo. 10 lat miał przed rozpoczęciem specjalnej operacji. Przecież on wiedział. To nie jest tak, że przyszedł do biura rano i telefon mówi, atakujemy. No nie, wiedział i nie przygotował. I kradł. Nie przygotował. No i nieudolność na zasadzie, tak, różnego rodzaju obietnice, które Szojgu, obietnice, Będzie pan zadowolony. Tak, będzie pan zadowolony, ale na takiej zasadzie, że Putin żądał, no i on mówił to, co Putin chciał, no ale koniec końców nie wychodziło, tak, czyli mieli zdobyć Kijów, potem mieli zdobyć Odessę, potem mieli zdobyć Charków, no wiele rzeczy było obiecywane, i mało tak, dowożone. Że Putin żądał za dużo, że równie dobrze mógł mówić o podbiciu Księżyca, Marsa i innych kolonii planetarnych. Tak, ale patrzymy jak gdyby z jego punktu widzenia, tak jak powiedziałeś, tak nie dość nieudolność, czyli jak my jesteśmy drugą armią świata, nikt mi nie powie, że nie jesteśmy w stanie podbić jakiejś Ukrainy, dlaczego to tyle trwa. No i następna rzecz, tu chyba jest największy problem, dlaczego to tyle kosztuje. I tu bym szukał tej zmiany, bo tak, korupcja, złote czasy dla oligarchów i dla firm tych zbrojeniowych i dla znajomych królika. No i jeżeli popatrzymy, dlaczego jest zmiana i kto zastępuje, to trzeba sobie po prostu powiedzieć, bo to wskazuje, gdzie jest problem. Czyli gdzie był problem? Gdzie był problem, Paweł? Gdzie był problem przez te 3 lata? Pieniążki. No właśnie. Pieniążki i zbyt wysokie koszty. Przyznał to sam Pieskow, który powiedział, że jeżeli chodzi o udział tej produkcji wydatków, bo tu chodzi, że rosną lawinowo wydatki na zbrojenia według tu władzy nieadekwatnie do rezultatów.
Wiesz, no stoją w miejscu w dużej mierze, a wydatki rosną, piętrzą się. Tak, i to rosną tak lawinowo i to też i z jednej strony koszty, a z drugiej strony niska efektywność, bo ja zwracałem uwagę na tą, pamiętasz, wizytę gospodarczą Szojgu, który objeżdżał te wszystkie zakłady i mówił w sumie wszędzie to samo, więcej produkujcie, bardziej się starajcie. Mniej więcej wszędzie był taki sam przekaz, że za mało, za słabo, a kasa poszła. Nie? Mhm. Wiem, że jeżeli chodzi, że każdy miesiąc i każdy rok kolejny wojny, to są coraz większe problemy remontowe, bo tutaj, jeżeli chodzi o Rosję, to nie jest lider technologiczny. I jeżeli chodzi o produkcję masową uzbrojenia, to też nie jest lider, pomimo że nam się tak wmawia. Tylko to jest lider, jeżeli chodzi o remontowanie, i tak było przez 2 lata. No i można powiedzieć, ja zresztą o tym mówiłem, w 2024 remonty się kończą. I to jest chyba dobry moment, żeby postawić na coś innego. No i postawić na człowieka, który obiecuje to, co znowuż Putin chce usłyszeć. A nie jest tak, że Putin potrzebuje kogoś, kto powie, to się nie opłaca, to będzie za dużo kosztować, to się nam rozsypie? Nie, on Że... chce, żeby było więcej za taniej. I żeby było szybko, klasyczny trójkąt. Tak, Mhm. dokładnie tak. I Białousław mówi, że tam są możliwości jeszcze. Są możliwości, bo korupcja zżera. To widzieliśmy to aresztowanie. Sam Białousław jest znany z w każdej korporacji jest taki gościu śliski, którego nie lubicie, który tam jest takim tam do prezesa zawsze. Po podłodze śmiga jak tak, pingwin jak na mydło, lodzie. tak, no. Dokładnie i w sumie nie ma powiązań, on żyje tylko tą pracą i tak do 23 i tak zostaje, jakieś tabelki, raporty nikomu niepotrzebne przygotowuje. No to jest tego typu. Dla szefa złoto. Dla szefa złoto. Wie wszystko, co się dzieje, wszystko doniesie, w żadne układy towarzyskie nie wchodzi i tak dalej, i tak dalej. No to jest taki właśnie urzędnik, tak. Więc, takie CK. No dobrze, no to mówisz, że on nie powie Putinowi, że coś się nie da, albo że coś wyjdzie za drogo, ale jak on to chce egzekwować? Strzelać do tych ludzi? No przecież fabryka, jak ma możliwości technologiczne takie, a nie inne, no to on też przyjedzie i powie, że ma być więcej. Tak, ale przede wszystkim będzie wykazywał, że są nadużycia. Okej. I będzie szukał pieniędzy tam, gdzie Szojgu nie szukał, czyli głównie w Excelu. Bo pamiętajmy, że właśnie to jest inny typ, już będziemy mieli inny typ zarządzania. Gościu, który jest od tabelek, statystyk, makroekonomii, To bardziej takim nam zacięciem. zbliżony. Tak, ale z zacięciem takim, wiesz, statystycznym, akademickim, że tu przesuniemy, tu coś zrobimy. On prawdopodobnie w odróżnieniu od Szojgu nigdy do tej fabryki nie pojedzie, tylko wyśle jakieś rozkazy, stwierdzi nadużycia, na podstawie jakichś będzie analizował różnego rodzaju raporty, dane, a nie tak jak Szojgu, bo Szojgu jest trochę taki, wiesz, jak taki budowlaniec, który pojedzie i powie, no co tam, To się zaplajstruje, Iwan, tu gdzie coś. tam macie problem, jak wam tam pomóc, co wam, nie, taki trochę tutaj taki szef, który nie to, że on jest przyjacielem, tylko no będzie nadzorował i pojedzie właśnie do tej fabryki, żeby przypatrzeć się z bliska, gdzie to jest. W przypadku Białousława nic takiego nie będzie. On będzie starał się tutaj na tej właśnie patrzeć na wydatki, gdzie można coś obciąć, gdzie można coś przesunąć, gdzie coś zwiększyć, coś zmniejszyć, coś zoptymalizować, tak? Czyli będzie na to patrzył tak, jakby to było takie teoretyczne przedsiębiorstwo, które produkuje czapki. Czy ja mogę w tym momencie wrzucić pewną gwiazdkę? Mówisz, że on będzie analizował raporty. Będzie. Te, które powstawały w fabrykach. Tak.
A te raporty w fabrykach jak były robione? Nieważne, tak będzie. No ważne. Właśnie, bo pojawi się tu paradoks, że na podstawie raportów, które były fałszowane, on będzie oczekiwał, no bo Excel mu pokazuje, że ma być tak, on będzie oczekiwał wyników. Tak, i to jest ta dobra informacja dla Ukraińców. Tak, no bo w tym momencie ci, którzy tworzyli te raporty excelowskie, które były przekłamane, on będzie oczekiwał, że oni teraz je dowiozą. Tak, wiesz, najłatwiej pewnie i to najszybciej mu się uda uzyskać, czyli wyłapanie różnego rodzaju nieprawidłowości, no i korupcji, tak? I tu będzie pewnie dosyć mocno walczył samemu, uznając to jako zło, bo pamiętaj, też jest takie mniemanie w Rosji, ale również też na Kremlu, że wszyscy biorą i że tam po prostu jest studnia bez dna, jakby to ograniczyć chociaż o połowę, to by było 2 razy więcej pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. To trochę tak jak na Ukrainie też zrobi się z tego fetysz, nie? No, takie populistyczne. No oczywiście, że jest korupcja, tak? Natomiast no, ta korupcja jest wpisana w system, tak? To nie jest tak, że jej nigdy nie będzie, można oczywiście z nią walczyć, natomiast jeżeli zbyt mocno przykręcimy tą śrubę, no to wylejemy dziecko z kąpielą, tak? Czyli jeżeli zwolnimy gościa, który się zna Na z budowie tej fabryki, czołgów, na budowie czołgów, a weźmiemy w fabryce takiego samego śliskiego jak ten. Śliskiego, ale który się nie zna, tak? No to tych czołgów nie będzie, tak? Bo ten fachowiec co prawda brał, no ale się znał. No i tu trzeba po prostu zawsze robić to w sposób taki, w takich krajach, szczególnie jak Rosja, w sposób taki, no, że tak powiem, z wyczuciem, bo może się okazać, że właśnie na kanwie tej uczciwości no polikwiduje no sporo, że tak powiem, sprawnych menadżerów, bo często jest tak, szczególnie w Rosji, że i żebyście też dobrze nie zrozumieli, że ja tak chciałbym, żeby było na przykład w Polsce czy na Zachodzie. Ja mówię o kasusie Rosji, że jeżeli ktoś jest sprawny, jeżeli chodzi o prywatny majątek, to on też jest sprawny, jeżeli chodzi o te publiczne pieniądze, czyli to jest trochę takie w jego mniemaniu win-win. Ja na tym zarabiam, ale robię dobrą robotę. Mnie się włączył ruski menadżer No. i teraz mam pytanie do ciebie. Jestem takim menadżerem, moi ludzie mówią, oni już nie chcą przyjść w sobotę, oni mają to gdzieś, oni odchodzą albo coś. Ja im mówię, przyjdź, to weźmiesz sobie trochę tego złomu. Tak jest. No. Na takiej zasadzie, potem wykazują się braki, ale on to może nawet zrobił w dobrej wierze, żeby wykonać na przykład plan. 10% dasz mi, tam resztę dla siebie i tak dalej, a my przy okazji wykonamy plan. Tak, no jakieś w uproszczeniu, tak, tego typu myślenie, natomiast potem przyjdzie ten uczciwy i nie będzie zbyt aktywny, że tak powiem, nie będzie miał pomysłów, będzie... Pracownicy powiedzą, że ich łokieć boli potem. Tak, i że na L4, tak. Tak. Okej, no to widzę jedno takie zagrożenie. Drugie zagrożenie takie, bo to co opisałeś to jest takie przeprowadzenie operacji chirurgicznej zamiast skalpelem to piłą mechaniczną, a drugie, on jest taki trochę mąci woda, jeżeli chodzi w interesach tych wszystkich niżej ludzi, a oni są ustawieni, można powiedzieć, już przez te 10 lat. Czy oni go w tej mętnej wodzie nie utopią? Może być, bo on ma być takim biczem, chciałem powiedzieć bożym, ale tu bardziej putinowskim, na tych wszystkich oligarchów i tych wszystkich spekulantów i nie wiem, tam można sobie jakieś słowo znaleźć, bo tu jest to mniemanie, że po prostu te pieniądze są rozkradane i on ma przede wszystkim, nie to jak tam się mówi, że jakaś tam gospodarka, co tam się mówi, że teraz gospodarka ta wojenna, nie? I to dlatego ekonomista. Nie, on ma przede wszystkim spowodować to, żeby nie kradli. Znaczy mniej kradli. Wiem, jak to brzmi. Żeby, może inaczej, żeby Putin miał poczucie, że mniej kradną. Żeby kradli tylko ci, którzy mogą. Albo ci, którzy, którzy mają certyfikat. Dobra, ale
co jest ważne, on te pieniądze umie liczyć. Tak, tutaj tak. Myślisz, że jeżeli przebrnie przez proces wycinania, wiesz, tych, którzy kradli i obędzie się to bez większej utraty know-how, myślisz, że to dla Rosji może być korzystne w dłuższej perspektywie, czy to jest już plan od razu z góry skazany na porażkę? Dla mnie jest to plan skazany na porażkę, ale nie wiemy, wiesz, jak on się zachowa, bo my zakładamy, że on będzie się zachowywał jak urzędnik, a być może jednak Ma w tej zacięcie nowej roli wojskowe. odnajdzie się i w sumie każdy urzędnik kiedyś, wcześniej czy później w Rosji jest korumpowany, może on również, tak? I wtedy będzie lepiej, wbrew pozorom, ale jeżeli będzie miał tą misję, to będzie źle. Ja Bo mam do ciebie Rosja, pytanie. już wielokrotnie mówiłem, że spoiwo Rosji to jest korupcja. Jeżeli za dużo tego spoiwa, z tego kruszywa wyjmiesz, to wszystko się sypie. Dobrze, a ja mam pytanie, jeżeli chodzi o takie plany typowo wojskowe. Mówisz, że on nie będzie odwiedzał tam, wiesz, stref działań wojennych, nie będzie wizytował, on będzie patrzył w Excela. Tak. Czy to może oznaczać, że on będzie żądał wyników Od Gerasimowa. od Gerasimowa bardziej właśnie wyników niż tego bilansu między stratami a wynikami? Czy to nie zbrutalizuje jeszcze tych mięsnych szturmów, ilości ofiar, wiesz, tego wszystkiego nieposzanowania życia ludzkiego? Czy to nie będzie właśnie wiesz co, no takie oderwanie? Operacje i to życie ludzkie, no to będzie tabela w Excelu. Mhm. Myślisz, Tak, no on że będzie tak myślał, wiesz, statystycznie tyle i tyle zginęło, tu mamy za dużo rannych, weź coś z tych rób, żeby było mniej rannych, bo mamy... Trzeba dobić. Na przykład, tak, no znaczy wiesz, no będzie tego typu myślenie oderwane zupełnie od mikro, czyli Słupki muszą mu się zgodzić. Tak, no tutaj bym widział właśnie to, że Gerasimow dostanie z jednej strony wolną rękę, no i będzie mógł się wykazać, tu Szojgu nie będzie miał tam, że tu coś tam mam, jakiś tam pomysł i nie będzie musiał na pewno, bo były tutaj, obaj panowie się przecież nie lubili. A Gerasimow lubi nowego? Czy chyba o nim nie ma zdania, wiesz. Okay. Wydaje się, że zobaczymy, bo na razie oczywiście nie będzie jakiegoś konfliktu, ale naturalne są pola, bo o co chodzi? No Gerasimow powie, że on tyle i tyle potrzebuje. Ale czego? Pieniędzy, ludzi, czołgów, o co chodzi? Czołgów, pieniędzy, nie wiem, tam ubrań, amunicji, dlaczego tak mało, ja tutaj mam ofensywę, ja potrzebuję tyle, a ty mi dajesz tyle, logistyka szwankuje. I tu może być właśnie taki naturalny konflikt, no bo on z natury Gerasimow cały czas będzie miał za mało. Za mało pocisków, za mało ludzi, no za mało wszystkiego. Natomiast pamiętajmy, że w tym roku wojskowi, i to też jest ważny kierunek, wojskowi żądali dużej ofensywy i dużej mobilizacji. Tak, jeżeli popatrzymy na te kręgi siłowe, to oni chcieli, żeby, jeżeli chodzi o to lato, przeprowadzić ofensywę większą niż jest planowana obecnie. Ponieważ uważali, że Ukraina, ta strona ukraińska w tym momencie jest najsłabsza, jeszcze nie ma tych dostaw zachodnich i to jest najodpowiedniejszy moment, żeby zrobić przełamanie. Myślisz, że Szojgu nie dowiózł? W sensie na czas? Może to, tak. że po prostu żądania były tyle czołgów, tyle ludzi. Tak, przyszedł czas, a nie ma. Nie ma. Okay. To jest raz. Plus, bo to jest kilka, nie? Plus, bo widzimy też, że niekoniecznie tam miał być Białosow na to stanowisko szykowany, ale widzimy, że w tym momencie ta ofensywa letnia nie ma takiego priorytetu, jaki chcieliby wojskowi.
No bo Okej. mianuje się jednak ekonomistę, takiego, który ma przede wszystkim nie przestawić tam gospodarkę, zwiększać podatki, bo takie też ten pan co prawda zwiększał podatki jako wicepremier, bo on był od tego podatku od wiatru, czyli od tych zysków i tych dobrowolnych i ciągle wymyślał jakieś nowe podatki. Jest mocno nielubiany tutaj, jeżeli chodzi o oligarchów szczególnie, no i wzajemnością też nie lubi tych oligarchów, a więc może mu się faktycznie kiedyś coś przydarzyć. Dlatego to też, wiesz, Putin go trzyma, wiesz, to jest na zasadzie taki właśnie, no, tak jak mówiłem, w każdej filmie jest taki ten, nie, co plujecie mu tam do kawy, czy tamten, to w jego przypadku trochę też jest tak. Nie róbcie tego. W jego przypadku też pewnie jest tak i teraz będzie też nielubiany, natomiast tutaj jeżeli chodzi o ten styk, no to Gerasimow będzie, bo tak było do tej pory, narzekał na Szojgu, nie? Tu będzie tak samo, bo musi być tak samo. No i zobaczymy też, jak on się odnajdzie w takiej sytuacji. A nie jest jeszcze jeden wątek, nie poruszyliśmy. On jest ministrem obrony, a czy nie będzie on współpracował teraz bardzo ściśle z ministrem finansów i nie będą wspólnie, wiesz, szukali możliwości, żeby dać ten zastrzyk finansowy jakiś? Wiesz, takie oczekiwania są, ale tutaj na współpracę Białousław jest ciężki w współpracy, moim zdaniem. Ale może dostał od Putina, wiesz, taki złoty bilet, że to on rozdaje karty wtedy też w Ministerstwie Finansów. Nie. Pozycja Siłanowa jest bardzo mocna. To jest jeden z niewielu sensownych ludzi. No jest dosyć rozsądny. No. Można tam oczywiście czasami głupoty gadać. Ale no bo... wiesz, ale to na realia takie, w jakich się znajduje, patrząc to jest na rozsądny. tak trudną sytuację, w której Rosja jest, to sobie świetnie radzi. To też trzeba sobie powiedzieć. Jeżeli bym patrzył na jakieś właśnie pozytywy w takim właśnie, znaczy na mocne strony tego rządu, no to minister finansów na pewno. Jeżeli bym patrzył na słabe strony tego rządu, to Białusław na pewno. Do tej pory. A jak widzimy, dostaje dosyć ważne stanowisko, można powiedzieć kluczowe. Aha, że z poprzedniego rządu, bo teraz mamy rekonstrukcję. Tak, z poprzedniego, tak. To Białosław dla ciebie był szkodnik. Okej. Ale ty może po prostu nie lubisz śliskich typów. To znaczy, jakby to nie brzmiało. Nie, wiesz co, pewnie w każdej firmie i w każdym rządzie taki się przydaje, tak? Ja rozumiem jego jak gdyby użyteczność, natomiast wydaje mi się, że to jest szalony pomysł, powierzenie mu w trakcie konfliktu tak ważnego stanowiska. Może nie ma innych ludzi. Aha, no i właśnie, i to jest, bo jakoś coś mi się tak przez głowę przechodzi, że to taka awaryjna, że ktoś inny, bo wiesz, jeżeli już chcieli tak na bogato i ekonomiczne, to Nowaka jednak. No, co prawda go awansowali i teraz ma być ten, natomiast no to już jest lepsza kandydatura, tak? No jest mnóstwo lepszych byłoby kandydatur, tak, niż on. On nie jest umocowany, nie będzie miał, będzie miał ciężko, tak? Ale może przez to, że on nie jest umocowany, to jest dla Putina właśnie ten czynnik, dla którego go wybrał, bo on nie jest umoczony. Wiesz, nie jest umoczony, nie jest w tej korupcji, będzie walczył z tą korupcją. No. Tylko, że w trzecim roku wojny będziemy teraz walczyć z korupcją. No i być wiesz, może kiedyś trzeba. No. Być może tak, bo te koszty już są tak duże, że budżet nie jest w stanie pociągnąć. I tu bym szukał właśnie że już nie mogą sobie w przyszłym roku znowuż podwyższyć o 30-40%, tak? Bo to do niczego nie prowadzi, tak? Co roku podwyższanie o 40%. Już koszt obsługi długu podwoił się od 2020, w tym roku kolejne 30%. A więc jeżeli patrzeć, że to jest przygotowanie do dłuższej wojny, no to tak, bo on ma za zadanie zmniejszenie i zoptymalizowanie kosztów prowadzenia specjalnej operacji, bo są za wysokie. Może powiedzieć, że czołgi to nie, ale teraz na przykład drony tak, bo wychodzą taniej? No teoretycznie tak. Znaczy tu też będzie właśnie problem, bo on się nie zna na... To trochę tak jak ja bym został ministrem obrony, nie? Czy ty?
Czemu To nie? wiesz, jak gdyby rozumiesz, tak, nie znasz specyfiki Mhm. branży, tak, nie znasz specyfiki tych fabryk, no nic nie wiesz na ten temat, tak. Mhm. I ja wiem, że to jesteś ministrem, to nie musisz się znać, masz do tego ludzi, Ale właśnie czy w tym ale to momencie wiesz, to jeszcze bierzesz człowieka, który nie ma zaufania do nikogo Ale to samemu. spójrz, bo chyba warto by było spojrzeć z perspektywy Putina. Dał ludzi, którzy teoretycznie się znają. Miał tych generałów wszystkich, że medali było tak dużo na tych klatach, że wiesz, ledwie chodzili. No i co? I 3 lata i dupa. Więc bierzesz kogoś, kto może ma świeże spojrzenie, bo widzisz, że w ten sposób to już i tak nic nie osiągniesz. Może to jest, wiesz, taki efekt, że tymi ludźmi ja nic nie zrobię. Może trzeba, wiesz, outside the box po prostu dać typa, który W nie zna trzecim się. roku konfliktu, który No ale nie. widzisz, Bo tu ale nie chodzi o to, że zna się zostawiłbyś Szojgu. na Poszłaby wojsku, kolejna ofensywa, a odbiłaby tu nie się od chodzi o ściany. wojsku, tylko na tej produkcji uzbrojenia on się nie zna, ani na produkcji. Rozumiesz? Rozumiem, Tu widzę problem największy. ale kto się zna? Ja się zapytam, kto się zna. No na przykład szefowie tych fabryk. Ale nie dasz takiego na ministra. A dlaczego nie? Bo przecież on tych kontraktów, to co kradł tam złom pod halą, to teraz będzie kradł na większą skalę jeszcze, nie? Więc wiesz, no nie No, możesz ma tą dać tendencję, nie ale tego to można. No dobrze. Nie, w sensie wiesz, że Sam się ze mną zgadzasz raczej. może nie ma po prostu Putin, jak sobie analizował to na chłodno. Zostawienie Szojgu nic nie zmienia. W sensie jest. Znaczy, 3 lata miał czas. Jak gdyby tak. Najbardziej zaskoczy. W sumie jak gdyby zaszkodziła, tak? Tak, no ale 3 lata efektu nie ma. Stoisz w miejscu, można powiedzieć. Bez względu na to, co się mówi, no to te postępy typu 5 kilometrów, coś tam, no ta linia się praktycznie zamroziła i stoi. Jeżeli chodzi o zastępcę Szojgu, mógłbyś wybrać, nie wiem, jakiegoś żołnierza, to on ci z kolei się nie zna, wiesz, na ekonomicznej stronie tych fabryk i tak dalej. Te fabryki... No to wybrać jakąś osobę, która ma jakieś doświadczenie z tymi, bo z właśnie tym przemysłem. No. Ale czy ten przemysł jest wydajny? Czy ten przemysł działa dobrze? Może w raportach jest, że te fabryki to się, wiesz, tynk z ścian odpada i co drugi czołg jest zepsuty. No ale więc tego wiesz, człowieka też nie możesz dać. Na równej mierze, no idąc tym tokiem myślenia, można by lekarza powołać, bo zna się na leczeniu, tak? No okej. A tu mamy chory organizm, tak? No tak. No ale w sensie wiesz, bo próbuję spojrzeć z perspektywy Putina. Może on po prostu nie widzi nikogo innego, kto mu da jakiś plus. Ten może się nie zna na tym, ale da mu plus, że będzie próbował to wyczyścić. A inny nie zna się na tym i jeszcze będzie kradł. Więc może po prostu to jest takie, wiesz, siła... Nie wiem, tą nominację, znaczy chyba jedna z najgorszych, jakich do tej pory widziałem. Ale jak to w życiu bywa, może zostanę zaskoczony i za pół roku będę mówił, że to świetny ruch, bo pan się odnalazł, tak? Bo nie doceniałem jego, patrząc, wiesz, no patrzę po tym, co w rządzie ostatnio robił, jak budował te relacje, albo jak nieumiejętnie nie budował, te wypowiedzi, no wydaje mi się, że będzie kontynuacja tego, co do tej pory robił. No wchodzi nawet nie makroekonomista, tylko człowiek, który zajmował się podatkami, jakimiś takimi optymalizacją, no różnego rodzaju innowacjami, ale w sferze tej takiej podatkowo-ekonomicznej, do Ministerstwa Obrony. A jeżeli by potraktować operację wojskową jako przedsiębiorstwo, myślisz, że nie jest w stanie gdzieś pooptymalizować niektórych procesów? Jest, wiesz, ale moim zdaniem bez znajomości, patrzeć, nie? no właśnie bez znajomości branży, bez pojechania na miejsce w Rosji, to się nie da. To będzie po prostu, on sobie będzie budował fałszywy obraz w fałszywym świecie i fałszywe wnioski. Na podstawie, tak jak powiedziałeś, Excela, tabelek, no nie da się w Rosji wyciągnąć wniosków. A nie jest to pacynka? Czyja? Putina. Że on no i co to daje? W Ma pełno pacynek to.
No dobrze, Jedna więcej, ale a w jedna mniej. sensie może chce przejąć ręczne sterowanie tym, a on będzie taką osobą, która 1 do 1 będzie wykonywała te polecenia i mu donosiła wszystko. Tak To jak pewnie powiedziałeś. tak. Pewnie tak, ale tu. A może właśnie o to chodzi, że to jest Wiesz, kwestia na równej mierze. dostarczania informacji, może Na go równej Szojgu mierze, okłamywał. bo tutaj czytałem, że to jest osoba, która umożliwi Rosji, ponieważ jest ekonomistą, no to słowo wytrych, jakby ekonomista mógł rozwiązywać każde problemy, to wiele krajów byłoby mlekiem i miodem płynących, to tak nie jest. No i to doświadczenie, to naukowo-ekonomiczne, że jest doktorem ekonomii, da mu taką możliwość, że Rosja będzie mogła prowadzić długo tą operację. Mhm. I nawet tu mówi, że to jest przygotowanie do tej operacji konfrontacji z NATO, to są już tak niektórzy daleko, ci analitycy, a w równej mierze ja mógłbym powiedzieć, a to jest przygotowanie do tego, żeby Rosja zawarła pokój, bo nie daje się wojskowego, tylko ekonomistę, który ma wyprowadzić Rosję z tej powiedzmy operacji specjalnej i gospodarkę wojenną na gospodarkę normalną. No jest jeszcze I trzeci jeżeli punkt teraz widzenia. byś przyjął takie założenie, to on akurat by się sprawdził. Jest jeszcze trzecie. Nie? Obciążenia wojenne są tak duże, że żeby utrzymać państwo na wodzie, to potrzebujesz taką osobę. No i ja bym to trzecie. Mhm. Tak, że tutaj obciążenia są tak duże, za duże te koszty są, tu jest problem, że trzeba przynajmniej próbować to ograniczyć, a on jest kimś takim, który na pewno na samym początku wskaże różnego rodzaju te takie No, zaniedbania, czerwone korupcje. alarmy, wiesz, takie punkty Tak, tylko że zapalne. to może, jeszcze raz ci tłumaczę, to może sparaliżować. Czy to dużo zmieni? No tak, może zatrzymać operację nawet. Którą? Specjalną. No dobrze. I ona co? W tym momencie się nie przesunie o kilometr, tylko cofnie się o 100 metrów. W sensie wiesz, że w tym momencie jest to tak zmrożone, że w sumie lepiej to teraz czyścić, no bo i tak to nic nie da. Uderzali głową w mur przez rok czy półtora. Wiesz co, jeżeli nie jestem taki przekonany, bo w przyszłym roku nie będzie co remontować, to nie będzie człowiek, który nagle innowacyjnie stworzy Może doskonale sobie zdają sprawę, że nie będzie co remontować. setki firm, które zaczną produkować nowoczesne uzbrojenie. Mhm. Tu nie będzie jako takiej zmiany jakościowej, bo moim zdaniem to jest za mało. Mhm. Natomiast nie wiem. Bo jest jeszcze jeden temat. No. Dostaje raport Szojgu i Putin, w przyszłym roku nie będzie czołgów. No. Putin mówi do Szojgu: zbuduj fabryki. Zorganizuj No tak, kasę. Szojgu nie, tak. No to jeżeli tak patrzeć, to oczywiście masz rację, to jest lepsza. Chociaż Szojgu jest budowlańcem. Więc... No, tylko budowlaniec bez pieniędzy, to tak pobuduje. Bez cegieł to w wyobraźni te fabryki się nie buduje, nie? Może trzeba znaleźć po prostu środki, no bo widzisz, że kończy ci się już jakaś perspektywa i potrzebujesz człowieka, który, nie wiem, wyciągnie z podziemi No ale te miliardy Białusów, rubli. no to już byś jakiegoś takiego, nie wiem. No, kogo? No, jak masz kogoś, wiesz, na Z tego myśli, rządu, no to już kilku bym znalazł, tak? Nie? może nie ufa Putin. Tak, no tu tak, no. Tu Wiesz, bym ten lepszy trop widział. Białousów w garści niż... No i też możemy to go też traktować jako przejściowego, tak. A może to być osoba, która weźmie na siebie na klatę ewentualną porażkę? Tak. Że podstawiasz typa, do którego, wiesz, przykleisz wszystkie błędy i go uznasz za tego, co to zawalił wszystko? Tak nie do końca, bo byś raczej wojskowego wziął, no bo tu, znaczy jakie, wiesz, bo jeżeli będą błędy na froncie, no to raczej Gerasimowi się tą łatę, wiesz, że on nieudacznik nie podołał. Ale jeżeli za rok się, wiesz, kolapsnie gospodarka w wyniku działań wojennych, no to weźmiesz kogo? Ekonomistę. Jak ci się kolapsnie gospodarka, to ty też się kolapsniesz, więc jakiegoś wielkiego tak. znaczenia. Ale nie, będziesz musiał, wiesz, siadać do rozmów, bo widzisz, że to już jest za grubo, nie?
i wtedy masz kozła ofiarnego. Nie, no ja bym się trzymał tego przede wszystkim zmniejszenie nakładów, kosztów i optymalizacja istniejących pieniędzy, tak? No bo Jak się robi optymalizację działań wojennych? Daje się, nie wiem, gorszej jakości buty, mniejsze porcje żywnościowe, troszeczkę się oszczędza na skorupie czołgu. Wiesz, tu tak. no już jest, wiesz co, przede wszystkim ogłoszony audyt. Mhm. I to taki potężny audyt, a więc bo oni będą mówić, ile ci poprzedni ukradli. Zobaczymy. No trzeba czy mieć będzie- jakiś odnośnik, ile można w tej kadencji ukraść. Więc- Tak, zobaczymy, czy to będzie, wiesz, podane oficjalnie. Znaczy, pewnie będzie kilka raportów, zobaczymy, co będzie w tym oficjalnym, jeżeli będzie. Natomiast na pewno będzie nieoficjalny dla Putina, zostanie przygotowany. No i tu Biełusow, wiesz, na tym. No i właśnie to jest to zagrożenie, no bo on teraz będzie starał się wykazać, żeby zrobić dobry audyt. No ponieważ były złote czasy i dużo się kradło, no to tam dużo rzeczy wyjdzie. Mhm. Dlatego mówię, że to jest zagrożenie dla specjalnej operacji, że może to zatrzymać, bo może się tam znajdzie, że wszyscy kradli i trzeba wszystkich tam, Ostatni gasi światło. wiesz, w tych fabrykach tak, nie ma żadnego uczciwego, no jakiś taki ponury obraz, nie? No i co zrobić? Nie no, jeżeli wyjdzie taka skala, no to przecież on też jako zagrożenia wypisze punkt, że jak wszystkich wsadzić, no to nie będzie komu robić. Myślę, że no to z ekonomicznego punktu widzenia To jest też. urzędnik. To jest Mhm. inny typ myślenia, wiesz? On będzie chciał po prostu, on będzie właśnie myślał projektowo. Zrobić to jak najlepiej. Jak najwięcej wykazać, jako wytyczne zwolnić, tak? Wsadzić do łagru, wymienić. On nie myśli tutaj, tak, wiesz, całościowo. Co nie znaczy, że Putin jak gdyby posłucha tych jego, wiesz. Ale raczej bym widział, że wiesz, jako wskazania, no to będzie tam, no po prostu będzie no taka lista różnego rodzaju oskarżeń i nazwisk, tak, powstanie po tym audycie. Bo audyt jest zapowiedziany i te działania mają trwać nawet kilka miesięcy audytowe. Czy taki audyt, ale faktycznie audyt, a nie na Ja zasadzie. ci powiem, w tych fabrykach to oni się będą skupiali teraz w najbliższych miesiącach, żeby audyt No czegoś właśnie. nie wykrył. O, widzisz? Mhm. Dlatego mówię, że to jest niedobre. To znaczy dla Ukraińców dobre, no bo oni teraz będą się skupiali, żeby przeżyć audyt, Tak, a nie żeby produkować. tak. No dlatego kierownika on ma to gdzieś, ile oni tam zrobią postępu. On chce, żeby go nie wsadzili, nie? No tak. Tak. Nie? No więc to Wszystkie jak jego umiejętności organizacyjne i czas, który mógłby poświęcać na optymalizację, będą. nowe pomysły, jakieś tam coś. Nie, on się teraz będzie zastanawiać, jak te papiery tak przygotować, jak tutaj wszystko zrobić, żeby tak przeżyć ten audyt. Jak odkręcić. Dosłownie czasami. Bo teraz tak. Papiery musiały być podkręcone, żeby móc coś zahachmęcić. Teraz audyt wykaże, że tego cosia nie ma. No To teraz albo by musiał przyspieszyć, co jest niemożliwe. No na przykład. Albo odkręcić te papiery, no też już nie zrobi. No, zmienić stany magazynowe. Wiesz, no to dużo problemów. I to wiesz, w gospodarce takiej, która jest no, w kluczowym momencie. Ja bym budował papierowe. Co papierowe? Czołgi. W sensie, wiesz, na zasadzie brakuje ci czegoś, Tak. no to wiesz, jak na kontrolę przyjeżdżają, no to wkładasz coś, działa, nie działa, z tego jest, nie z tego, tylko żeby się sztuka zgadzała na kontrolę, nie? No różne mogą być, tak, różne mogą być wiesz, patenty. pociski na palecie, wiesz, dookoła pełne, w środku puste, nie? Przepraszam, no mnie się ten już tryb... No ale im taki... się będzie włączać jakieś myślenie, to przerysowujesz, natomiast będzie im się faktycznie włączać myślenie takie, żeby nie pójść siedzieć, przejść audyt i potem mieć święty spokój. I potem się zobaczy, nie? Tak. O, I to audyt się przeprowadza w momencie no, kluczowym. no tak. A to Rosja. To Rosja. Czy to będzie czarny łabędź? Czy to będzie czarny łabędź? Chyba w takim znaczeniu nie. Zobaczymy. Wiesz, jak
jak te wnioski audytowe będą realizowane, bo że one będą i że Białusow się wykaże, to ja jestem tego pewny. Ale jak się zachowa Putin, to ja nie wiem. On ma, wiesz, też taką, jak każdy dyktator, różnego rodzaju fobię i taką, że go, wiesz, wszyscy oszukują, zdradzają. Ale jak teraz wykaże, Kłamią. to on się tylko w tym utwierdzi. No tak, no to, ale on wiedział to już, tak, tutaj wie. No i pytanie, jak się zachowa, wiesz, bo ja tego nie wiem. Bo z jednej strony trzeba tych ludzi, bo to zdrajcy i coś tam, ale z drugiej strony może, tak jak mówię, jak przegnie, to jak Stalin, tak, jak tam, wiesz, w którymś momencie sobie tak powystrzelał wszystkich tych oficerów, tak, zrobił się problem, nie? No, trzeba tu jakiś zachować ten Dobrze. kompromis. Wspaniałe czasy się szykują dla Rosjan, bardzo ciekawe. Nie wiemy, w którą stronę to pójdzie tak naprawdę. No mówię, nie wiemy, natomiast te złote czasy, przynajmniej na chyba że pan Białusow, tak się wydaje, a potem się skorumpuje, skompromituje i zostanie pochłonięty, bo to też jest taka opcja, której nie możemy wykluczyć. I ona by była najbardziej korzystna znowuż dla Bo też chyba warto, dla Rosji, dla reżimu, wbrew pozorom. Warto wspomnieć, że no, największe lody to na tym wszystkim kręcą ci najbogatsi. No tak. Najbardziej wpływowi, więc no, troszeczkę będzie im deptał po odciskach w tym momencie. No tak. Więc też niebezpieczne zadanie przed nim. No ale wydatki są za duże, rozumiesz? No, tak jak mówię. No dobra. Chyba mamy wszystko. Dziękujemy Wam za obejrzenie do końca. Jeżeli macie jakieś inne przemyślenia, napiszcie proszę w komentarzach, bo może jakichś wątków nie poruszyliśmy. Jeszcze raz namawiamy na subskrybowanie kanału. Pamiętajcie, że te materiały powstają dzięki wsparciu patronów, a my widzimy się już jutro rano. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.